Góry Sokole, potocznie zwane Sokolikami, leżące tuż obok popularnej Śnieżki, są jednym z najczęściej odwiedzanych przez wspinaczy rejonem w Polsce. Pomimo że wspina się tu w sezonie bardzo wielu wspinaczy, generalnie nikt nie ginie. Czy to znaczy, że wspinacze nigdy nie spadają? Oj, spadają i to często, a raczej odpadają. Ja mam na imię Bartek, jestem instruktorem wspinaczki, wspinam się od kilkunastu lat i już wyjaśniam Wam, o co chodzi. Aby wspinacz uchronił się przed upadkiem, musi być przywiązany do liny. Co mu to da? Tą linę w momencie odpadnięcia musi złapać jego partner lub partnerka, czyli tzw. asekurant. I żeby asekurant mógł powstrzymać linę, musi posiadać tzw. przyrząd asekuracyjny. Taki przyrząd pozwala na podawanie i zabieranie liny, kiedy wspinacz wspina się po ścianie, oraz na zablokowanie liny w momencie, kiedy wspinacz odpadnie. Cała ta akcja jest możliwa dzięki uprzężom, które w wygodny i bezpieczny sposób łączą tych partnerów z liną i pozwalają przenosić wygenerowane obciążenia. Pewnie teraz myślicie, no dobra, to gdzie w takim razie jest przymocowana lina? Odpowiedź brzmi, to zależy. Można na przykład wspinać się na tak zwaną wędkę, czyli mieć linę zaczepioną na samej górze, wtedy podczas odpadnięcia po prostu zawisamy na niej. Można też ciągnąć linę za sobą od dołu, wpinając po kolei w kolejne punkty na ścianie. Można takie punkty zakładać samemu, no ale wtedy ryzyko jest większe lub wspina się tam, gdzie założona jest asekuracja na stałe. Takie punkty wtedy są pancerne. Przy prowadzeniu liny od dołu musimy jednak liczyć się z tym, że po odpadnięciu z nad takiego punktu lecimy 2 do 3 razy tyle, ile weszliśmy ponad niego. Wymaga więc to obycia w odpadaniu, jak i czujności w asekurowaniu. Niemniej jednak wszystkie te punkty w ścianie, jak i cały osobisty sprzęt wspinaczkowy to mega wytrzymałe połączenia. Zwykle wszystkie takie ogniwa asekuracji, jak i sama lina, wytrzymują ponad 2 tony. Tak naprawdę nie da się ich zniszczyć podczas prawidłowego użytkowania. Cały ten sprzęt ma odpowiednie atesty i generalnie nigdy nie zawodzi. Prawie zawsze zawodzi człowiek. Także odpowiednie wyszkolenie potokiem instruktora jest niezbędne, żeby się bezpiecznie wspinać. Oprócz przekazywanej wiedzy, instruktor wyłapie też błędy, które my sami robimy i szybko je skoryguje. Sprawdź sobie, czy wisisz na linie, czy ląża jest luźna, tak? No. Karabinki pozakręcane, sprawdzamy. Natomiast jeżeli te wszystkie skomplikowane manewry sprzętowe nie są do końca jasne, to taki instruktor w pełni nam to wyjaśni. Ja na przykład swoim kursantom nie chcę tylko przekazać wiedzę, ale również pokazać, jak najwięcej czerpać z tego pięknego sportu. Jeżeli ktoś marzy o wspinaczce w Tatrach, to najlepiej swoją przygodę zacząć właśnie w Sokolikach. Tutaj na przykład swoją przygodę zaczynała sławna himalajstka Wanda Rutkiewicz. Na takim 4-dniowym kursie wspinacze wspinają się w różnych, przepięknych miejscach rozrzuconych po Sokolikach, a czasem zahaczamy nawet o Karpacz. Są tam przepiękne, krucze skały. Bawimy się na kruczych. Nasza baza noclegowa położona jest w malowniczych Karpnikach. Mamy tam widok na Sokoliki, a za płotem przepyszną mamy restaurację. Hitem tutaj jest, słuchajcie, prywatna ścianka wspinaczkowa, na której kursanci mogą szlifować sobie nabyte umiejętności asekuracji oraz w razie niepogody odbywamy tam po prostu zajęcia. Same pokoje są bardzo schludne, do dyspozycji jest kuchnia, jadalnia, łazienka z prysznicem, nawet pralka. Jak więc widzicie, taki kurs to nie tylko niezbędna wiedza i doświadczenie, ale również miło spędzony czas z pięknymi widokami i niezapomniane przeżycia. Tak więc do wspinaczki oczywiście miejmy ogromny respekt, ale nie taki diabeł zły, jak go malują. A ja tymczasem zapraszam serdecznie w Sokoliki. Najlepsze zakończenie wspinaczki z widokiem na zachód słońca w Sokolikach. Niepowtarzalne.